W czasach świetności PlayStation 3, jak i Xboxa 360 był taki moment, gdy gry były intensywne, ale bardzo krótkie. Gracze zaczęli przeliczać tytuły na grogodziny, co sprowadzało się do pytania, ile zapłacimy za godzinę grania. Recenzenci mieli na to swoją odpowiedź, że przecież w kinie płacisz pewną kwotę za 1,5 godziny rozrywki i tak się tym bardzo nie przejmujesz. Dyskusja była trochę bezsensowna, bo każdy miał swoje racje, ale jedno było faktem. Gry były krótkie, a popularne dziś otwarte światy wtedy były jeszcze dość niepopularne. Bohaterem dzisiejszej recenzji jest właśnie taka gra. Intensywna, liniowa i przede wszystkim potwornie krótka. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to recenzja spóźniona o całe lata gry The Darkness 2. Zapraszam. Pierwsza część The Darkness to fantastyczna gra. Był to tytuł, który pojawił się chwilę po premierze PlayStation 3 i przyznam, że robił wrażenie pod kątem technicznym. Silnik był engine'em znanym jeszcze z Chronicles of Riddick Escape from the Butcher Bay, ale porządnie dopalonym. Dochodziła do tego świetna fizyka, gra światłem i cieniem i ogólnie mroczny klimat produkcji. Ten przejawiał się nie tylko w samym silniku, ale i w wymowie samej gry. Była szalenie depresyjna, a pewna scena wyryła mi się w głowie już na zawsze. Historia skupiała się na gangsterze Johnnym Estacado, który dostaje możliwość używania tytułowej ciemności. Przekładało się to na przywoływanie minionów, jak i specjalnych macek, które nie tylko zabijały, ale i zjadały serca przeciwników. Gra świetnie lawirowała pomiędzy brutalną rzeczywistością gangstera, a związkiem Jackiego z jego dziewczyną Jenny. Tytuł może nie zdobył specjalnie dużego zainteresowania, ale zdecydowanie na to zasługiwał, głównie za sprawą depresyjnego klimatu. 5 lat po premierze pierwszej odsłony studio Digital Extremes przygotowało sequel opowiadający dalsze dzieje Estacado i złączonej z nim ciemności. Niestety przyznam, że choć gra jest w wielu aspektach lepsza, no to jest też w wielu aspektach gorsza, ale do tego jeszcze dojdziemy. Po wydarzeniach z części pierwszej Estacado wydaje się być załamanym człowiekiem. Strata Jenny odcisnęła na nim swoje piętno i nie jest już tym, kim był wcześniej. Widać, że dziewczyna była kotwicą do normalności, ale teraz ta bezpowrotnie zniknęła, a Johnny zatracił się w żałobie. Podczas wizyty w restauracji zostaje napadnięty przez inny gang. Wiedziony rządzą zemsty dowiaduje się, że za sprawą zamachu stoi tajemniczy kult, którego celem jest odebranie mu ciemności. A i sama ciemność ma swoje własne cele, których nie zamierza odpuszczać. Historia ma swoje momenty. Nie jest tak turbo pesymistyczna jak część pierwsza, ale jest kilka świetnych patentów, jak to, że Johnny co jakiś czas trafia do psychiatryka i grze udaje się nam wmówić, że wszystko co do tej pory doświadczył to postępująca choroba psychiczna. Gra robi to naprawdę dobrze. Brakuje jednak w historii głębi części pierwszej. Dość szybko staje się przerysowana, a główny bad guy to typowy komiksowy Quasimodo, którego ciężko brać na poważnie. Choć twórcy starali się również nadać grze poważny ton i jedno wydarzenie miało nawiązywać do innego mocnego wydarzenia z części pierwszej, no to niestety wyszło to bezpłciowo i nie wywoływało takiego szoku jak 5 lat wcześniej. Sequel też ma budowę o wiele bardziej liniową. Poziomy następują jeden po drugim, a pomiędzy wypadami możemy sobie połazić po rezydencji Estacado i pogadać z ludźmi, choć jest to niestety średnio ciekawe. Nie mam wrażenia, że choć miało to wypełnić trochę rolę odwiedzin u Jenny, no to wyszło to po prostu słabo i te elementy niestety mocno zamulają. Gra to strzelanka, ale z ciekawymi założeniami. Obok dwóch pistoletów mamy jeszcze dwie macki, więc naraz sterujemy jakby 4 odnóżami. Wszystko podpisano pod bumpery i triggery, więc próć możemy naraz z 2 broni i smagać dodatkowo mackami. Daje to poczucie fajnej władzy i potęgi, jednakże to, czego ciemność nie znosi, to światło. Każda lampka, latarka czy światła samochodu powodują, że ciemność się chowa, a my jesteśmy zdani jedynie na broń palną. Dlatego ważne jest, aby podczas rozgrywki niszczyć wszelkie źródła światła, aby ciemność mogła wypełznąć i pełnić swoją powinność. Walka mackami też została ciekawie zrealizowana. Możemy nimi siekać w poziomie i w pionie. Jeśli przeciwnik jest już lekko nadgryziony kulami, jakby przez rentgen widzimy jego bijące serce. Wtedy też można złapać go taką macką i w efektownej, wyjątkowo brutalnej animacji rozczłonkować nieszczęśnika i zeżreć jego serducho. Animacji jest sporo, ponieważ mamy aż 4 możliwości, na co przeznaczyć zeżarte serce. Czy to będzie odnowienie energii, dodatkowa amunicja,
amunicja, zwiększenie siły ognia czy przyspieszenie regeneracji dodatkowych perek. A każda z tych czynności ma po kilka animacji wykończeń i są one wyjątkowo fajnie zrealizowane, na przykład wyciąganie kręgosłupa przez odbyt czy radosne urywanie głowy lub po prostu rozdzieranie typa na pół. A wszystko dzieje się przed naszymi oczyma. Jednakże animacje, choć fajne, po pewnym czasie wprowadzają niepotrzebny przestój. Jasne, wyglądają kozacko, ale jak widzimy je kilkadziesiąt razy, zaczyna to być denerwujące, a nie można ich pominąć. Nie można też z nich zrezygnować, bo każde serce to punkty, a te służą do odblokowywania kolejnych perek. Jeszcze kilka słów o brutalności, bo ta stoi na wyjątkowo wysokim poziomie. Rozczłonkowane ciała walają się po ulicy, krew leje się strumieniami, a krzyki rozdzieranych na pół przeciwników przyprawiają o gęsią skórkę. Chciałoby się powiedzieć, że dziś już takich gier się nie robi. Ale macki nie tylko przydają się w walce, będzie można nimi rozwalać drzwi czy zbierać przedmioty na odległość. To fajne pomysły. Niestety względem części pierwszej ich funkcjonalność została zmniejszona. Już nie możemy po prostu ich wypuścić i sterować własnoręcznie. Ten element został zarzucony. Fajnym pomysłem jest na przykład to, że z samochodów można wyrwać drzwi i zrobić z nich prowizoryczną tarczę, a rzucony, wyrwany wentylator idealnie rozetnie na pół jakiegoś nieuważnego typa, a rzucony pręt przybije ciecia do ściany. Tym bardziej raduje się serce, jeśli pręt przeszedł typowi przez oczodół. Macki są w mojej opinii o wiele ważniejsze niż wcześniej. Widać, że twórcy sugerują używanie ich niż pistoletów, bo przeciwnicy to bardzo często niestety gąbki na pociski. Zmniejszono również znaczenie minionów. Ciemność może generować takie trochę gnomy, które pomogą nam w walce. W części pierwszej były 4 i miały różne funkcje. Teraz zostały zastąpione jednym, który chętnie złapie przeciwnika i będzie mu próbował urwać głowę, a na rozrzucone ciała potrafi się odlać albo robić inne dziwaczne rzeczy. Minion jest zabawny, ale wolałem 4 wcześniejszych. Dodatkowo naszym minionem można przy użyciu macki rzucić w przeciwników, aby zsiał zamęt za liniami wroga. Choć przyznam, że minion nie jest tak istotny jak w poprzedniej odsłonie. Pełni rolę humorystyczną, ale podczas rozgrywki przestajemy go po prostu zauważać. Choć gra pozwoli nam w kilku miejscach przejąć nad nim sterowanie, ale to też nie jest jakoś wybitnie ciekawe. Jackie może też rozwijać swoje umiejętności. Niektóre są pewnymi wariacjami tego, co było wcześniej, na przykład stworzenie czarnej dziury, która weź najbliższych przeciwników. Rzucenie rojem much w przeciwnika wystawi go na nasze razy. Możliwości zadawania bólu bliźnim jest tutaj naprawdę sporo i widać, że twórcom zależało na jak największym zróżnicowaniu i możliwościach. Kolejne nowości odblokowujemy w dość rozbudowanym drzewku perek. Jak wspomniałem wcześniej, punkty zbieramy pokonując przeciwników, pożerając ich serca, ale też warto poszukać relikwii pełniącej rolę znajdźki, które też nie są za bardzo pochowane, bo poziomy są wręcz masakrycznie liniowe. I jeszcze kilka słów o lokacjach. Jak wspomniałem, no są liniowe, ale są też dość fajnie zaprojektowane. Na przykład końcowe poziomy dzieją się w nocy w Luna Parku i robi to fajny klimat, nie ukrywam. Słabiej wypadło piekło, które teraz jest po prostu za kolorowe. W jedynce turbo ciężki klimat okopów I wojny światowej potrafił zdołować i był przy tym całkiem nieźle oddany. Warto wspomnieć o przeciwnikach, bo obok typowych gangusów na strzała znajdziemy ludzi owładniętych już w pewnej mierze ciemnością, na przykład takich, którzy potrafią wyrwać nam broń z ręki, czy takich, co posiadają tarcze. Ale najciekawiej wypadają typy, które biegają z potężną latarką i trzymają się z tyłu. To powoduje, że z oświetlonego Jackiego ciemność ucieka, a my jesteśmy zdani na siebie. To fajny pomysł, bo przeciwnicy atakują w grupach i widać w ich atakach jakiś sens. Jeden naświetla z tyłu, a inni na nas szarżują. Także i tutaj dojdzie nam eliminacja świateł i dopiero później przeciwników. Bardzo fajny pomysł. To, co mi się nie podobało, to to, że gra jest o wiele mniej mroczna. Ma to związek z zastosowaniem oprawy opartej o cel shading i dość intensywne kolory, przez co gra nabiera bardzo komiksowego klimatu, co równocześnie tonuje brutalność, bo nadaje jej bardziej przerysowanego sznytu, no i oczywiście pozbywa grę tego klimatu totalnej beznadziei i pesymizmu znanego z części pierwszej. I tak, pewnie miało to sens, bo gra ma być fajna i przyjemna i taka jest, ale pierwsza część wręcz
wręcz przygniatała ciężkim klimatem, a momenty, kiedy trafialiśmy do wspomnianego piekła wzorowanego na polu walki z I wojny światowej, były po prostu mistrzowskie. Tutaj nadal jest brutalnie, ale jakoś tak weselej, jeśli mogę to tak określić. Jednak depresja części pierwszej była bardzo ważnym składnikiem historii i całościowego klimatu. Tutaj pozbyto się tego praktycznie w zupełności. Również nie przemawia do mnie sama oprawa z cel shadingiem. Lubię ten styl, ale nie w grze, która stara się opowiedzieć ważną i miejscami dramatyczną historię. Zupełnie mi ten format nie pasował w The Darkness 2. Całkiem fajnie wypadły postacie, lepiej niż w jedynce. Każdej próbowano przekazać trochę charakteru. Ponury Chief, który jedynie chrząka, czy neurotyczny Johnny Powell wyrzucający słowa niczym karabin. Ciężko powiedzieć, że przekłada się to na lubienie wszystkich, ale widać, że to nie po prostu bezrozumne NPC, ale mają swoje cechy charakterystyczne. Całkiem nieźle to wypadło. I dochodzimy do oprawy. I warto wspomnieć o samych technikaliach i niestety nie mam dobrych wiadomości. Gra, pomimo że śmiga w 720p, działa koszmarnie. Spadki klatek animacji są poważne. Podczas większych rozrób potrafią sięgać kilkunastu FPS-ów, a to już bardzo źle. W zasadzie o stabilnej prędkości możemy mówić jedynie w sytuacjach, kiedy po prostu idziemy i nikt nie strzela. Inaczej zaczyna się robić spora sieczka. Gdyby tylko gra wyciągała 60 klatek na sekundę, zyskałaby potężnie na jakości rozgrywki. A tak, miejscami walka przypomina stroboskop na wiejskiej dyskotece. The Darkness 2 to gra dość nierówna. Z jednej strony historia wydaje się być bardziej miałka i przerysowana, brutalność jest o wiele wyższa, ale tłumiona przez cel shading. Brakowało mi wyjątkowo ciężkiego klimatu pierwszej części, choć tutaj bardziej podobały mi się sekwencje w szpitalu psychiatrycznym. Jasne, zmienił się deweloper i tutaj był inny pomysł na produkcję, ale niekoniecznie lepszy. Jednak zestawiając obie części gry, zdecydowanie pierwsza wysuwa się na znaczne prowadzenie. Niemniej, i tak warto zagrać. Zwłaszcza, że gra jest wyjątkowo krótka i dobrnięcie do napisów końcowych zajęło mi 5 godzin i 48 minut, przy czym kilkukrotnie ginąłem i powtarzałem kilka checkpointów od nowa. No cóż, nie jest to wynik, który zachwyca i w 2012 roku narzekanie na to, że płacimy pełną cenę za 6 godzin zabawy, wydaje mi się uzasadniony. Dzisiaj gra kosztuje kilka groszy, a niecałe 6 godzin mija błyskawicznie, ale niestety gra nie zostawia nas w stanie jak poprzedniczka. Od tytuł typu zagrać i zapomnieć. Jednak z racji, że to sequel świetnego The Darkness, to i tak polecam. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Link jak zwykle w opisie.